Popiół i diament postawił przede mną zupełnie nowe, inne zadania niż te, które dotychczas realizowałem w swoich filmach, ale nie dlatego, że to było uświadomione, tylko widocznie konsekwencja tego, co dowiedziałem się o kinie, co zrozumiałem, co skonfrontowałem z widownią przy pierwszych moich 2 filmach Pokolenie i Kanał, pchnęło mnie w stronę większej wyrazistości. To jest film, od którego krytycy, nie tylko polscy zresztą, uznali, że jestem reżyserem symbolicznych scen, że jestem reżyserem przenośni, że jestem reżyserem jakiegoś rodzaju kina poetyckiego. Myślę, że warto o tym powiedzieć, dlatego że to nie jest dla mnie samego. To stało się zrozumiałe dopiero po zrobieniu filmu, a nawet długo po zrobieniu filmu, w momencie, kiedy zorientowałem się, jak film jest przyjęty i dlaczego film jest zaakceptowany przez władze, a z drugiej strony, jak ogląda ten film widownia. Żeby być zupełnie dobrze zrozumiałym, posłużę się sceną ostatnią, to znaczy sceną, gdzie bohater ginie na śmietniku. Kiedy reżyser wygrywa z cenzurą? Wydaje mi się, że tylko w jednym wypadku, kiedy robi film totalnie niecenzuralny. To znaczy, tak jak w wypadku Kanału, nikt nie przewidywał, że właśnie taki film się pojawi na ekranach. Film o Powstaniu Warszawskim może być różnorodny. Oczywiście, że tu wiadomo było, że kanały będą odgrywać pewną rolę, ale nikt nie przypuszczał, że w rezultacie wyobraźni oglądającego zostaną tylko kanały. Natomiast wszystkie inne sceny będą tylko przygotowaniem do tego, co się stanie wewnątrz. W związku z tym film Kanał został w wyobraźni widza jako kanał. Tego nikt nie mógł przewidzieć, kto podpisywał i decydował, żeby ten film robić. W filmie Popiół i diament było podobnie. Z tym, że cenzura ściga najbardziej dialogi. A to dlatego, że te słowa, które padają z ekranu, te pojęcia, idee, sformułowania, to wszystko, co jest w słowach, cenzura bardzo skrzętnie bada, ponieważ ideologia, każda, nie tylko ideologia komunistyczna, jest sformułowana w słowach. W związku z tym słowa są bardzo łatwo je przyporządkować do tej ideologii i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to może być z ekranu takie słowa paść, czy nie. Czy my dopuszczamy, żeby ktoś to powiedział, czy nie? Myślę, że tak postępowano i w dawnych wiekach również cenzurowano głównie książki z tego punktu widzenia. Natomiast kino wnosi pewien element, jakby żywioł, trudny do opanowania przez cenzurę, mianowicie żywioł obrazu. Obraz to już nie jest słowo. W Popiele i diamencie nie pada żadne zdanie, które by podważało ustrój, podważało system. Wszystko, co się tam mówi, jest w ramach tego, co można było powiedzieć. Ale co zdumiało tych, którzy obejrzeli po raz pierwszy ten film, co że tak powiem, zaniepokoiło w najwyższym stopniu tych, którzy mieli zdecydować o tym, że ten film pójdzie na ekrany, to była pewna trudna do uchwycenia ambiwalencja, która zawierała się w samych obrazach. Ostatnia scena. Maciek Chełmicki ginie na śmietniku. No, z punktu widzenia cenzor może się zastanowić i powiedzieć tak, no a gdzie jest miejsce tych, którzy podnoszą rękę na komunistyczną władzę? Na śmietniku.
Na jakim śmietniku? Na śmietniku historii. Aha, on ginie na śmietniku? No, może iść taka scena. My taką scenę możemy zaakceptować. To jest może, no, może być. Tymczasem widz w kinie patrzy zupełnie inaczej na tę scenę. Przyszła widownia i mówi: chwilę, naszego chłopca zabijają, takowca, sympatycznego, po którego stronie my stoimy przez cały czas. I nie tylko, że go zabijają, ale jeszcze na śmietniku? No co to jest za władza, która morduje naszych chłopców na śmietniku? I pomiędzy tymi dwoma interpretacjami nie ma żadnej zbieżności. Dlatego film mógł wejść na ekrany. Nie tylko zresztą w sprawie tej sceny, w sprawie innych scen również.